Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Pamiętacie, jak prezentowałem Wam zestaw w skali 1:35 od polskiej firmy IBG, polskich żołnierzy piechoty z września 1939 roku. To było jeszcze chyba przed Babarybą 2023, ten zestaw się ukazał. I wiele osób, między innymi ja, pytało, czy będzie zestaw również taki w skali 1:72. No i odpowiedziano nam wtedy, że ok, będzie, nie ma problemu, ale niekoniecznie w plastiku. No i doczekaliśmy się. Rok później do sprzedaży trafiły figurki w skali 1:72 i uwaga, zestaw piechoty polskiej, jak i również zestaw polskich artylerzystów obsługujących armatę Schneidera. Bardzo ciekawe dwa zestawy. Tu muszę napomknąć, że te figurki ukazały się również w plastiku w skali 1:35 i znajdują się w zestawie razem z armatą Schneidera. I teraz chciałbym Wam zaprezentować te zestawy i patrzę na numerację, więc myślę, że tutaj zaczniemy od zestawu trzech polskich żołnierzy piechoty, a następnie po kolei polecimy według numeracji po prostu. Proszę bardzo, bo pierwszy zestaw to jest 72U 039, 72U 040, 0,41 i 0,42. No i teraz sobie po kolei obejrzymy te zestawy. Są to oczywiście figurki wydrukowane w technologii 3D z żywicy na podpórkach. A teraz co? Obniżamy kamerkę. Tak są zapakowane figurki w taką kieszonkę z bąbelkowej folii. No i otrzymujemy tutaj zestawy figurek. Od razu wezmę sobie miarkę, żeby nie było później, że coś nie domierzyłem. I powiem Wam, że wyglądają naprawdę super. I najbardziej wyprostowaną figurką jest żołnierz strzelający. No i tak mniej więcej sobie od butów zmierzymy. Od butów, czyli tu. No jest mniej więcej 2,5 cm figurka. Razem od butów do hełmu. 2,5 cm. No i teraz sobie obejrzymy właśnie, jak te figurki prezentują się. One są właśnie na podpórkach w tej chwili. Pełne wyposażenie żołnierza jest pełnym razem z plecakiem. No wygląda bardzo ciekawie. Tu trzeba będzie oczywiście bardzo uważać przy wycinaniu tych podpórek do karabinu. Powiem Wam, że tak jak patrzę na ekran, no to wygląda on naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Jedyną rzeczą, do której możemy się doczepić, to są ceny tych zestawów. Pamiętajcie, poza tym, że sklepikarzem jestem również modelarzem. Jeszcze raz rzut oka. I oglądamy kolejną figurkę.
I nawet powiem Wam, jak patrzymy na hełm, to widać, że żołnierze mają hełmy wzór ten salamandry, czyli przed pomalowaniem na jednolity kolor, taki polish khaki, były te hełmy maczane w specjalnym płynie kleju, gdzie były odrobiny po prostu pokruszony korek. Powodowało to, że hełm był jeszcze bardziej matowy, nie dawał odblasku. O, tu widać lepiej plecak. Tu jeszcze jak się przyjrzymy, fajnie widać właśnie buty, trzewiki, opinacze. Bardzo ładne figurki, powiem Wam. Mimo, bo to jest najdroższy zestaw 3 figurek, no, w porównaniu z figurkami, powiem Wam, on jest i tak tańszy od zestawów oferowanych przez producentów samych figurek 3D. No, poza Ścibor Miniatures, których figurki no, są dużo tańsze, tak? No, nie będę mówił tutaj nic o figurkach Mirage Hobby, ponieważ oni nie wyprodukowali do tej pory piechoty polskiej ani polskich czołgistów. Jedynie mamy porównanie, powiedzmy, z White Storkiem, no, gdzie figurki są w tej samej jakości, ale są dużo droższe. Teraz na warsztat wpada kolejny zestaw. I mamy 2 klęczących żołnierzy. Pierwszy prezentuje się tak, ma granat obronny. Bardzo fajny taki zestaw, powiem Wam, do wykonania dioramy zasadzka, ambush, gdzie oni mogą być schowani po prostu w zaroślach, w lesie. Może gdzieś być jeszcze TKS z działkiem 20 mm i polna droga, na którą wjeżdża niemiecki czołg, idą nawet żołnierze, no i nasi zrobili zasadzkę na nich, lub transporter, samochód, no jak już to waszej fantazji pozostawiam. Więc bardzo fajnie, no ewentualnie walka w mieście, tak, bo oni też fajnie pasują na przykład do dioramy, gdzie wśród budynków są i po prostu walczą z Niemcami albo z Sowietami. Chociaż tutaj więcej było potyczek z Sowietami, z Niemcami oczywiście. I druga figurka. Żołnierz z karabinem maszynowym. Nie ma on pozy takiej typowo, powiedzmy, bojowej, że strzela z niego, tylko że bardziej się gdzieś schował i czeka na rozkaz ognia właśnie przez dowódcę. Tutaj też fajnie może pasować ta ekipa właśnie obsługi armaty, ponieważ możemy zrobić, robiąc większą, powiedzmy, dioramę, możemy tych piechocińców użyć jako osłonę artylerii. Powiem Wam, że naprawdę bardzo podobają mi się te figurki. Co do merytoryki ich wykonania, nie jestem jakimś wielkim specem,
I powiem Wam, że same figurki naprawdę prezentują się bardzo ciekawie. I nawet jeżeli są jakieś małe błędy, powiedzmy w wyposażeniu, powiem Wam tak. Kupi się nie pozna, mądry nic nie powie. Oczywiście fajnie by było wiedzieć wcześniej, no ale producent chyba konsultował to z na przykład grupami rekonstrukcyjnymi, ewentualnie na przykład z muzealnikami na temat wyposażenia żołnierzy polskich we wrześniu 1939. Jest bardzo dużo materiałów dostępnych, są również zdjęcia, więc tu nie powinno być żadnych problemów z poprawnością wykonania tych figurek. No i tu mamy zestaw dowódca plus zamkowy. Żołnierze artylerii w rogatywkach. Tak samo prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Chyba powiem Wam, jest ciekawszy zestaw ten, tylko no, to nie jest pełna obsługa Schneidera, tak? Tam było dużo więcej żołnierzy do obsługi. No tutaj, jeżeli chodzi o IBG, zapodali nam 4 figurki obsługi i zamkowy. Raczej ten, który po prostu strzelał z armaty. Też bardzo ładna figurka. Nie jest ona jakoś zbytnio przeskalowana. Mundur nie jest taki za duży, wzrost odpowiedni. Chociaż powiem Wam, fajnie by było, gdyby wreszcie producenci uwzględnili to, że no, to nie jest armia klonów, a na przykład jeden może być wyższy, drugi może być niższy, jeden szczupły, drugi tęższy, krótko mówiąc lepiej zbudowany. Tutaj oni mniej więcej są tego samego wzrostu, tej samej postury. Fajnie by było, żeby wzięto to pod uwagę, że na przykład jeden może być troszeczkę powiedzmy niższy, tak? Zresztą ludzie w latach 20., 30. nie należeli do olbrzymów, a tu widzę, jesteśmy według współczesnych standardów, wyżywionych ludzi mamy, obywateli. A no nie zawsze było tak za czasów tak zwanych rządów sanacyjnych, tak? No nie było tak kolorowo, jak wielu opowiada. A ludzie nie byli tacy znowu wysocy. Zresztą no, wszyscy w tamtych czasach. Teraz mamy, proszę zwrócić uwagę, że młodzi ludzie no, są dużo wyżsi, mają więcej niż 1,85 m, a tu jest pozostała, o, właśnie, tu mamy żołnierza ładowniczego, nie wiem jak wygląda postawa ładowniczego, w życiu nie widziałem. Sam nie wiem jak bym wyglądał, gdybym dostał taki pocisk i miał go włożyć do komory. Ciężko mi powiedzieć. Bardzo też fajnie figurka wykonana. No powiem Wam, że chce się mieć, posiadać tą figurkę. I ostatnia. Najprawdopodobniej to jest właśnie zamkowy. Tamten był od strzelania, a to jest właśnie zamkowy. Tylko że w Schneiderach mamy, powiem Wam, fotoliki, tak? Po lewej i po prawej stronie. Po prawej stronie fotelik jest bokiem i tutaj raczej powinny być figurki, które można posadzić na tych fotelikach, tak? To nie była armata takiego pierwszego strzelania, no tylko już miała swój zasięg i za płytą pancerną jeden żołnierz siedział twarzą do przodu, a drugi po prawej stronie siedział bokiem. To jest właśnie ta osoba, która po prostu obsługiwała zamek.
i nie było tam żadnych osób klęczących. Tak samo jak przy Boforsach przeciwpancernych nikt nie klęczał, tylko tak samo 2 żołnierzy obsługujących bezpośrednio celownik, jak i również zamek, było osoby leżące. Były specjalne na podporach poduszki i no, oni nie kucali przy tych, tylko leżakowali, bym powiedział. Moi mili, jeżeli chodzi o najnowsze figurki od IBG, to właśnie Wam zaprezentowałem. Jeszcze wyszła jedna figurka Włocha, ale no to jest Włoch i ja go zaprezentuję później w innym unboxingu. Jedynie Wam pokażę, że jest nowy zestaw właśnie do setki włoskiej osadzonej na Lanci 3RO. Taki zestawik jeszcze pokazał się pod numerem U033. Jeżeli będziecie chcieli, nie ma problemu, jako oddzielny unboxing do ósem, do tych pierwszych figurek Włochów Wam zaprezentuję. Na chwilę obecną dziękuję Wam za uwagę. Link do sklepu, do poszczególnych zestawów znajdziecie w opisie. Adres sklepu to jest www.tankmodels.pl. Zapraszam na zakupy, liczę na nowe lajki, na lajki nowych subskrybentów. Witam tych, którzy teraz ostatnio doszli. Komentujcie, życzę miłego dnia i do następnego unboxingu. Trzymajcie się, cześć!